tym odcinku wracamy do Hawany, by spędzić w niej ostatnie 2 noce na zakończenie naszej kubańskiej przygody. Odwiedzimy miejsca poza Starym Miastem, zobaczymy jak wyglądają inne dzielnice stolicy i co warto w nich zobaczyć. Opowiemy też o tym, jak się przygotować do podróży na wyspę oraz o przygodach, które przeżyliśmy w ciągu naszych ostatnich dni tutaj. Znowu w Hawanie, przyjechaliśmy właśnie z Viñales i znowu, korzystając z okazji, że przystanek autobusu Via Sul jest niedaleko Placu Rewolucji, dosłownie 2 minutki pieszo, przyszliśmy na Plac Rewolucji, żeby zobaczyć go, jak wygląda za dnia. Za dnia wygląda inaczej niż nocą, ponieważ jest tu wielu turystów i te samochody amerykańskie klasyczne, z którymi ludzie chcą sobie robić zdjęcia. To jest taki typowy widok na Kubie tutaj, związany z tym placem. Jest oczywiście Camilo Cienfuegos. On został niedany na Plac Rewolucji całkiem niedawno. W 2009 roku został zainaugurowany ta jego podobizna tutaj na Placu Rewolucji. Oraz po lewej stronie, którą podejdziemy bliżej do niego, oczywiście Che Guevara. A tutaj memoriał Josego Martí. Co ciekawe, przeczytałem, że przy wizycie papieża Jana Pawła II w roku 98 na Kubie, na tym placu zgromadziło się około 1 000 000 osób, czyli około 1/10 populacji tamtejszej Kuby. Niesamowity ten plac, mieścił 1 000 000 osób. Niesamowity. Przed nami słynny Hotel Nacional. W tym hotelu na przykład miało miejsce zebranie wszystkich największych mafiozów ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko, inspirowanym przez Meyera Leńskiego. To były lata 50. Ale także w tym hotelu schowali się generałowie, którzy byli przeciwko Batiście, podczas gdy Batista robił przewrót na Kubie. To jest jeden ze znanych monumentów Victimas de Maine, czyli ofiar statku amerykańskiego Maine, który w 1898 roku eksplodował w porcie hawańskim i było to pretekstem później do inwazji amerykańskiej na Kubę, żeby obalić rządy Hiszpanów. Gdy rewolucja kubańska Fidela Castro zwyciężyła, jednym z tych pierwszych rzeczy, które zrobili rewolucjoniści jakby podczas tego ferworu rewolucyjnego, było zwrócenie orła, który był na szczycie tego monumentu. Monument oczywiście pozostał, jest zadbany, oświetlony, ale nie ma tego amerykańskiego orła, symbolu tego imperializmu i władzy Amerykanów nad Kubą. I tutaj jest taki monument, widzę, że on teraz jest w trakcie jakiejś renowacji albo coś. Nie wiem czemu, ale nazywa się Tribuna Antiimperialista. I na końcu tego monumentu, zaraz tam podejdziemy, znajduje się ambasada amerykańska. I tutaj na tym monumencie widać José Martí, który wskazuje tutaj na tą ambasadę amerykańską też. To jest taki symboliczne. Mówi o tym antyimperializmie i wskazuje miejsce, gdzie jest ambasada amerykańska, która po rewolucji została zamknięta. Były tam jakieś biura związane ze Stanami Zjednoczonymi, ale ambasada została otwarta ponownie w roku 2015. Embassy of the United States. Jest tutaj powiewa flaga amerykańska. Żołnierze stoją tam na warcie. Także tak to wygląda. Także to my znowu Hawana Vieja. Jesteśmy tutaj no w zasadzie po to, żeby odebrać książki od naszej pierwszej tej pani, która nas gościła w Casa Particular. All this for less than €1. Less than €1, yes. Because when we went for the first time to Havana, there was this book fair taking place, and we visited it, and we bought a lot of books for bargain price. But we wanted to store it in some place, not to take it to whole journey. So we decided to ask our first host to
if she can store it, yes, for us. And she did it. And right now we are in Havana Vieja, visiting the our old street. I a little bit felt like I was going back home because the same, the same house, same place one more time, like visiting old relative. This time we could see this different part, not only Havana Vieja, but also Yes, yesterday we went to this Malecon. We saw these monuments. yes, It's very nice. Today we are going in these old cars. yes. Finally. We want to do some like typical tour of Havana, yeah? So we were told yesterday that it's 30 euros for 1 hour. So it's quite cheap, so we want to do it. So the city of Havana for me is a little bit overwhelming when you compare. Well, now we have comparison with other cities. Havana is so intense, Especially Havana Vieja. especially Havana Vieja, because a lot of poor people are living here, and on the street you can find this A lot of noises, a lot of people asking for money. asking for money, children asking for some sweets. So if you want to go to Cuba and you have some small sweets, it's good to take it, because these children are asking, can you give me some sweets, can you give me something to eat sometimes. So it's quite sad because they cannot afford it. To jest muzeum numizmatyczne, tak to wygląda, które właśnie odwiedziliśmy. Monety, banknoty, więc jak kogoś interesuje, to można odwiedzić, bo są też takie z dawnych czasów, z czasów panowania hiszpańskiego i tak dalej. Tutaj banknoty, które zostały podpisane własnoręcznie przez Che Guevara. Che Guevara był prezydentem Banku Centralnego Kuby. Tutaj banknoty, które mogą jeszcze niektórzy ludzie pamiętać. Banknoty peso convertibles, które zostały wycofane z obiegu jakieś 2 lata temu. Wejściówka kosztowała za osobę 10 peso kubańskich, czyli tyle co nic praktycznie. Te zarobki też są małe, więc daliśmy tu jednej pani 50 peso na piwku. Jedziemy teraz do zachodniej Hawany, by spotkać się z naszymi kubańskimi znajomymi, którzy zaprosili nas, by obejrzeć wspólnie piłkarskie derby Madrytu. Poznaliśmy ich przypadkowo 2 tygodnie temu, podczas pierwszej wizyty w Hawanie. Zostaliśmy wtedy zaczepieni przez jednego z tutejszych fanów Atletico Madryt ze względu na to, że tego dnia miałem na sobie koszulkę Atletico. Wymieniliśmy kontakty i zostaliśmy zaproszeni przez tutejszy fanklub, by przeżyć wspólnie to piłkarskie widowisko. Zachodnia Hawana, a dokładnie dzielnica Vedado, przez którą przejeżdżamy, wygląda zupełnie inaczej niż stara Hawana. Zabudowa jest tu bardziej nowoczesna. Znajdują się tutaj najwyższe budynki miasta, biurowce, hotele i największy na Kubie szpital. Im dalej na zachód, tym bogatsze dzielnice. My docieramy aż do prestiżowej dzielnicy Miramar, gdzie znajduje się większość ambasad i konsulatów oraz domy urzędników państwowych. Sorry, dime, ¿cómo te sientes? Bien. Muy bien. Estoy con un grupo de hombres que son fans de Atlético. Sí. Y nic. ¿Y cómo fue el partido? Muy bien. Emocionante. Sí. Esto es un grupo de fans de Atlético de Madrid aquí en Havana. Estoy grabando un video para recuerdo. Como Atleti. Sí. Tú eres un jefe de la peña, ¿no? Señores, al final me ha tratado, o sea, de liar a todos, juntarlos a todos, por simplemente un sentimiento del Atlético de Madrid. Aquí estamos, combatiendo el madridismo en la otra parte, como quien dice, de España, ¿no? Sí. Y juntando, es muy bonito que el Atlético de Madrid nos una, no importa de qué país seamos, cubano, polaco, francés. Hay de todo, y el Atlético de Madrid es un sentimiento y una hermandad que queda amigos para toda la vida. Fuerza Atleti. Fuerza Atleti. Hablen, Alexis. Hablen a la cámara. Fuerza Atleti. Oye. Sí, increíble experiencia.
widzieliśmy tutaj. Zabieramy kolejnego pasażera, który jedzie z nami. Jak w Libanie. Centrum To Hawany. jest. To nie jest taksi, tylko że on po prostu para. Potrzebujecie świeży luz. Jesteśmy już prawie w naszym miejscu, gdzie mamy naszą kasę particular. Za przejazd z tego miejsca, gdzie oglądaliśmy mecz, co było po drugiej stronie w ogóle Hawany, zapłaciliśmy teraz 150 peso za osobę. Przy czym jak jechaliśmy tutaj tym Coco Taxi, Coco taksi, nie? Coco Taxi, czyli nie taksówką, tylko takim Coco Taxi tańszym, płaciliśmy $10 Czyli za dwie osoby. 1500. Si. A teraz czy... 300. Si. Bo 5 razy mniej. jesteśmy z Kubańczykami, a oni wiedzą. Tak. Dokładnie, czyli jak zna się Kubańczyków i się jedzie takim taksi, nie wiem jak to się Bo nazywa. teraz nie było taksi, było jak serwis. Tak, w Libanie, Jak w Libanie. w Libanie jest serwis, nie? Że ludzie wsiadają po drodze do wspólnej takiej taksówki i wysiadają tam gdzie chcą, nie? A veces puede como cambiar de camino, Czasami durar más. tak. Może zmienić trasę, może jechać pod inną drogą. I tu jechaliśmy, po drodze wsiadła z nami jakaś babka, w ogóle nie wiadomo skąd, która jechała parę ulic i po prostu z nami się po prostu wsiadła i jechała z nami kawałek. Jeden z tych kolegów wysiadł wcześniej, my wysiedliśmy teraz, jeszcze jeden idzie dalej, no i każdy płaci te 150, To samo. to samo. Ciekawe, to działa. Tak. A tutaj zamknięte Muzeum Rewolucji, do którego niestety nie wejdziemy. Robimy to co typowi turyści, ale też chcemy to robić, bo myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, przejechać się takim oldtimerem. Mówi, że z oryginalnym silnikiem, zobaczymy. Trasplante de corazón en Cuba y Latinoamérica. También Diego Armando Maradona, Sí. el jugador de fútbol argentino, cuando estaba suficiente de cocaína venía a recuperarse aquí, pero no funcionó. Fabryka de Arte Cubano. Przejdziemy tu wieczorem. Pero sí, es interesante porque hay exposiciones de arte, de fotografía, de Sí, pintura, música. de joyas, performance, música en vivo, música house, Ajá. de todo. Sí, sí, nos dijeron. Cine, porque antes esto fue la fábrica de aceite para cocinar, el cocinero. Ajá. El peor error de los americanos, disculpen. Inventar un carro para siempre. 6 cylindrów. 6 cilindros. 6 cylindrów. Aquí solamente es chispa y gasolina. Ya, Sí. no hay ¿Y cuánto computadora consumía ni nada. esta- 5 kilómetros por litro. 5 Un km dragón. por litro. Sí. Niedobrze, nie? Mucho. No. Ale mira, ja no quiero que parezca como... Myślę, że przeżycie dla turystów, ale całkiem fajne, naprawdę. Bardzo fajne. Można zwiedzić całą Hawanę przez godzinę. W sumie no na razie z kawałek tylko zobaczyliśmy, ale fajne miejsce, bo to jest na przykład las w Hawanie za mną. Naturalny las, który był tutaj przed tym jak została Hawana zbudowana i no jest on dosyć daleko na takiej centralnej Hawanie można powiedzieć, więc żeby tam dojechać trzeba kawałek poświęcić, a w przypadku takiego turu tym klasycznym autem można to zrobić jakby w cenie. My płacimy 30 euro za godzinę
za całość, więc no, całkiem spoko. Dobra, muszę zrobić dzisiaj zdjęcie, bo już się tutaj szykuję. Już ci robię. Teraz chcemy przeprawić się na drugą stronę portu hawajskiego. Jest tutaj taki stateczek, który przepływa z jednej strony na drugą. Przyszliśmy na tę stację i widzimy cenę $2. To mówię, no $2, nie? Pytamy się, ile kosztuje, on mówi 2 peso kubańskie za osobę. 2 peso kubańskie za osobę, to jest tyle co nic. 1 grosz. No, tak można, może tyle, no można tak powiedzieć. Niesamowite. Czekamy właśnie na stateczek, bo jeden właśnie nam odpłynął, gdzieś tam sobie płynie na drugą stronę, zabiera ludzi, potem wraca i płynie znowu. Tak wygląda widok na port. No tak, są tylko Kubańczycy, więc jest trochę śmiesznie. Czujemy się jak swoi, nie? Czujemy się jak u siebie. Zdążyliśmy w ostatnim momencie dosłownie dotrzeć na to miejsce. Teraz wam opowiem o tym miejscu. Widać ładną panoramę całej Hawany w takim zachodzącym słońcu, no, które praktycznie już zaszło. Tutaj jest Zatoka Hawańska, nie wiem czy to widać. Tam z daleka Kapitolio, będzie ta kopuła. I tutaj coś ciekawego jest figura Jezusa Chrystusa. Jednak nie ma on tak jak w Rio rozłożonych rąk po Siebudzinie, tylko tutaj Jezus ma jedną rękę jakby na sercu, drugą tak lekko w powietrzu. Się mówi tutaj na Hawanie, że to właśnie taki typowy kubański Jezus. Zaraz zobaczymy go, bo przypomina to tak, jakby w jednej ręce trzymał cygaro, a w drugiej ręce szklankę rumu. Tak mówią, nie widziałem go wcześniej, więc zaraz to się potwierdzi. I tutaj figura Jezusa w Hawanie. Rzeczywiście, ta ręka trochę jak miał cygaro, a ta druga jakby trzymał rzeczywiście szklankę rumu. No, kwestia wyobraźni, no ale jest tutaj duża, wielka figura na drugiej stronie portu hawańskiego. Chrystus, który patrzy właśnie na Hawanę. Zachód słońca. Ostatni drink wieczorny w Hawana Vieja. Jesteśmy na Plaza Vieja. Żegnamy się z tym miejscem. Dzisiaj jeszcze czeka nas atrakcja ciekawa. I jutro cały dzień, aż do godziny 21. Dopiero wtedy mamy samolot. Więc jeszcze coś jutro pewnie pokażemy. Zobaczymy coś w Hawanie. Ale pewnie tego miejsca o tej porze na pewno już nie zobaczymy podczas tej podróży. Więc żegnamy się z tym widokiem, ale jeszcze nie z Hawaną. Tu jeszcze Kapitolio nocą. Jesteśmy w ciekawym miejscu. Fabryka de Arte Cubano. To jest naprawdę miejsce godne polecenia, myślę. Takie awangardowe. Czuć się tutaj można trochę jak w Berlinie albo w jakimś dosłownie Paryżu, nie wiem, na pewno nie na Kubie. Jest tutaj miejsce takie, gdzie jest taka powiedzmy scena klubowa i tak dalej, jest muzyka, DJ-e i tak dalej, ale też są artyści, którzy występują na żywo, różne gatunki muzyki i też dużo sztuki nowoczesnej i tak dalej, a wszystko zostało jakby zorganizowane w takiej starej fabryce oleju. Zobaczycie więcej, ale naprawdę nie spodziewałem się takiego miejsca w tym na Kubie w ogóle, naprawdę. A jesteśmy tutaj z naszymi dwoma kolegami, których poznaliśmy dzisiaj na meczu Atletico Madryt-Real Madryt. Są to kibice Atletico, z którymi obejrzeliśmy ten mecz. Jednego z nich przypadkiem poznałem na ulicy w Hawanie. Zaprosił mnie na ten mecz i
no naprawdę fajne przeżycie. Poznaliśmy tych ludzi i teraz jesteśmy z nimi na imprezie, więc naprawdę fajnie. Ahí sí. Ahora ustedes tienen que ponerse como para los muchachos. Ostatniego dnia chcieliście jeszcze Wam pokazać, jak wygląda takie typowe śniadanie w Airbnb, w Casa Particular. Zawsze są ananasy, to jest papaja, banan i guajawa, tak? Jest też sok z guajawy, dobry, taki odświeżający, dobry. Jest masło, Czasami tak, czasami nie. Czasami tak, czasami nie. Nie zawsze jest masło. jest chleb, zawsze też są jajka, albo jakieś jajecznica, albo tortilla, nie? W zależności. No i coś do picia, jakaś herbata lub kawa. To jest pierwsza... Czasami też jest coś innego. Tak. Na przykład dulce. Tak, na przykład jakieś słodkie. Mieliśmy na przykład słodkie w Coś tam. winiale. Pani nam zrobiła jakieś takie racuchy, coś takiego. Ciężko to... I naleśniki też mieliśmy. Do tego kawa. W tej Casa Particular nie ma mleka. Więc musimy brać swoje Nescafe. Nasz ostatni dzień w Hawanie. Jesteśmy w ciekawym miejscu, które znaleźliśmy zupełnie przez przypadek. Szliśmy sobie Hawana Vieja i jest jakieś centrum ornitologiczne na Kubie. I są te różne ptaki, papugi, niekoniecznie z Kuby, ale ciekawe, kolorowe. No, jest to por ejemplo z Australii. Daliśmy panu napiwek, że nas wpuścił. Na Kubie wszystko jest takie w sumie luźne podejście. Mówił, dzisiaj jest zamknięte, bo nie ma tej pani, ale nie zrobicie żadnej szkody, jak wejdziecie. No i nas wpuścił. Daliśmy mu tam 50 pesos. No, tyle, że nam otworzył drzwi, weszliśmy nam na 2 minutki. Ale to właśnie jest fajne na Kubie, nie? Że nie można tego zrobić. Ale wszystko można. Co? Zobaczcie ptaki, co będzie coś strasznego. Tak samo jak robiliśmy na tym zipliningu, nie? Tak samo było. Że w sumie czynno do 16-17 przechodzimy, że było po 17 jak zaczynaliśmy ten ziplining. Nikt nie ma problemu. A to fajny budynek. Ciekawe, ten fragment ulicy jest wykonany z drewna, ponieważ tutaj jeden z tych rządców Hawany za czasów hiszpańskich miał żonę, która jakby gdy przejeżdżały dorożki konne po tym bruku, bardzo hałasowały i sprawiały, że się budziła podczas nocy. I on kazał wybudować wtedy z drogiego drewna kawałek ulicy przed właśnie tym jej pałacem, żeby jakby przejeżdżające te konie nie hałasowały. I ta ulica zachowała się do dzisiaj i jest tam konserwowana. A tutaj byliśmy już. Tutaj była ostatnia ta Feria del Libre. I tam zjedliśmy też. Ceny w Peweksie takim kubańskim. Bardzo. Litr oliwy z oliwek $13 na przykład. 13, tutaj 16 do góry. Co to jest? Humus. Za $2. No to nie jest jeszcze tak duże. Marmolada truskawkowa. $6. Bardzo dużo. O, albo owoce w puszce. Brzoskwinie, żeby się pomyślało, że tutaj rosną brzoskwinie. $5 na przykład. A to? Papryczka. Za $4,70. Masakra, ceny są duże. Ciekawa historia. Byliśmy teraz właśnie w tym jeszcze Peweksie i pan nam się zapytał, skąd jesteście? No, każdy nam się pyta, skąd jesteśmy. Mówimy, no Ryta z Libanu, ja z Polski. O, z Polski mieszkałem 2 lata w Gdańsku, pracowałem w stoczni w latach 80.
Już tam powiedział nam parę słów po polsku. No, Gdańsk, tylko Dan. Komu nawet nie sobie. No, potem. Nie potrafię mówić, nie? Dan. Coś tam, też. Ale znał nazwy miejscowości, znał Gdynia, Sopot, Hel, był w Warszawie, w Krakowie. Także fajnie. I kupiliśmy tam rum, taki, no, żeby mieć suweniry jakiegoś, nie? Za 7-letni rum Santiago de Cuba. 8. Czy 8-letni? 8-letni rum Santiago de Cuba za $21. A tutaj zatoka hawańskiego portu. Po drugiej stronie widać tego Jezusa, którego odwiedziliśmy wczoraj. Jesteśmy teraz na takim targu San Jose, gdzie są wyroby takie rzemieślnicze, można powiedzieć bardziej, takie mniej turystyczne. Widać, że jest wyższa jakość chyba tych produktów. Nasi gospodarze z Casa Particular nam polecili to miejsce, więc przyszliśmy tutaj. I są fajne naprawdę suweniry w dobrych cenach nawet. I jakościowo to wygląda nie najgorzej też, więc idziemy sobie tutaj zobaczyć co jest, my coś kupimy. To jest duże miejsce. What we can recommend about Cuba for the people who are coming? Very important thing is take soap and toilet paper, because even the restaurants don't have paper and you don't have soap. So some disinfectant also is a good thing to have. Hand gel, something like that. These people who are selling cigars in the street are selling cigars which are not like true cigars. So don't buy from these people Anything. Anything. Buy anything from the street. About the money. Yes. Yes, you have to ask your Casa Particular, but be careful because in Havana, for example, the rates are the worst. Because in general, people arrive to Havana, which is the first city where people arrive, so they don't know about this price of changing, no? So they are offering a very bad price. Later when we went to the other cities, the price was better and better, and we were asking around, so if in the Casa Particular is not a good price, you can also ask in restaurants, they can change for you sometimes. And don't change big quantities at once, because once you leave Cuba, this money will have no use, no? You cannot change it back to USD or euros because no one will buy it from you. We changed like 100 euros. It's the big- Every 2 days. every 2 or- days. Also, I think it's good to take some banknotes with euro or dollars, for example, in 10 or 5. The people of the Casa Particular are offering sometimes this breakfast for $5 or euros, so it's good to have this small banknote. Taxi in Okay. general is only for tourists. Cuban people do not use taxis a lot, so when you see in these very touristic places these taxis, they will have in general a flat rate. For example, to take you somewhere is never less than 10 euros or $10. But for example, if you go and walk a little bit late, like more, and wait on the streets for some passing cars, not the cars who are waiting, these passing cars usually charged in pesos, not in euros or dollars, and it's a lot less, and you can even negotiate more if you want. Very important is to fix the price for the whole car. Not, for example, they can tell you like $5, you can say okay, and when you arrive, oh, it's $5 per person. And you thought that was $5 for the whole car, so now you are paying double. So it's very important to be clear where you want to arrive and the total price. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, do których można się przygotować przed wjazdem na Kubę, na pewno polecamy ściągnięcie map offline, nie? Można mieć dostęp do internetu, oczywiście można kupić też kartę SIM, niekoniecznie bazować na tych kartach Wi-Fi, ale nie zawsze jest to sprawne, ponieważ internet w większości przypadków nie ma dużej szybkości, w niektórych miejscach w ogóle nie ma, więc warto ściągnąć mapy offline. My korzystaliśmy z map, które kiedyś znalazłem przez przypadek, mapy.cz. To jakiś czeski serwis map, ale są bardzo dokładne. Nawet jak się ściągnie, to widać te wszystkie restauracje, jakieś punkty, monumenty, więc bardzo łatwo nawet jest tak sobie uświadomić, gdzie się jest, bazując na tych właśnie obiektach zaznaczonych na mapie.
Na pewno warto. Z tego co słyszałem, to Google Maps nie działa tutaj jakby na 100%. Jeśli chodzi o kwestię transportu, jak mówiliśmy o tych taksówkach, to mimo wszystko, żeby przemieszczać się między miastami, polecamy autobusy Via Sul. Można je zarezerwować wcześniej przez internet. Dzięki temu nie brać pieniędzy w takiej ilości na Kubę. Chociaż można też zapłacić kartą. My kupowaliśmy raz bilet na Via Sul kartą, więc warto mieć ze sobą też kartę kredytową lub debetową, Visa lub Mastercard, ponieważ w wielu przypadkach albo w tych sklepach państwowych też się po prostu je używa, a nie gotówki. No, to ostatni jeszcze widok, a nasze mieszkanko znajduje się tutaj. We are saying goodbye Havana. Goodbye Havana Vieja. Until the next time we go to the airport. This car, classic car. Żegnamy się z Hawaną i Kubą po blisko 16 dniach podróży. Udało nam się poznać stolice i miasta w centralnej i zachodniej części kraju. Z każdego miejsca, które odwiedziliśmy, zrobiliśmy vloga, więc jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to zapraszam na mój kanał. Kuba od zawsze była naszą upragnioną destynacją i marzeniem, które udało się nam w końcu zrealizować. Trudno ubrać w słowa to, co czuliśmy będąc tutaj. To kraj pełen kontrastów, gdzie tuż obok siebie widać luksus i biedę, przepych i niedostatek. Kraj, który zachwyca, ale jednocześnie zasmuca. Mimo problemów Kubańczyków spowodowanych kryzysem ekonomicznym, międzynarodową izolacją gospodarczą i embargiem amerykańskim, ludzie próbują tu normalnie żyć, choć nie jest to dla nich łatwe. Kubańczycy są niezwykle pogodni i otwarci, pozytywni i gotowi do pomocy. Czuliśmy się tutaj bezpiecznie i nie mieliśmy żadnych negatywnych przygód. Kubę warto odwiedzić ze względu na jej bogatą historię, piękną naturę i jedyną w swoim rodzaju kulturę. Można poczuć się tutaj trochę jak w muzeum, widząc na każdym kroku kolonialne budowle i zabytkowe samochody. Chcąc poznać lepiej ten kraj i życie jego mieszkańców, warto mieszkać w Casas Particulares i zobaczyć, jaka jest prawdziwa Kuba i gościnność Kubańczyków. Choć dopiero co opuszczamy wyspę, to już teraz wiemy, że nie będzie to nasza ostatnia kubańska przygoda. Chcemy tutaj wrócić w przyszłości i poznać niezwykle interesujący wschód wyspy. Nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi, ale jest to kolejne z naszych marzeń do spełnienia. Nie mówimy więc Kubie żegnaj, tylko do zobaczenia.